Cześć, witajcie w słonecznym Calpe, zimowej stolicy polskiego kolarstwa. Jak widzicie, okoliczności są całkiem przyjemne. Przede mną skała Deifach, czyli wizytówka całej tej miejscowości. Zawsze pojawia się na zdjęciach, trzeba będzie się też wybrać i pooglądać, jak wygląda to wszystko z góry. Ale na razie chciałbym Wam pokazać maszynkę, na której w tym roku mam zamiar nabić trochę kilometrów, czyli Rondo HVRT CF2. I skrót ten pochodzi od słów High Velocity and Rough Terrain, a CF2 oczywiście od Carbon Fiber, czyli włókna węglowego. Więc jeśli chodzi o osprzęt, mamy tutaj kompletną 105, wszystko, napęd oraz hamulce, nic tutaj nie ma dziwnego. Natomiast jeśli chodzi o ramę, to już się zaczyna robić ciekawiej, bo jak widać jest ona wykonana w konwencji aerodynamicznej, czyli ma dosyć ostre kształty, jest cienka, tak żeby stwarzała jak najmniejszy opór. Mam nadzieję, że dzięki temu będę jeszcze szybszy na zjazdach i powalczę o jakieś tutaj dobre czasy na segmentach. Komponenty takie jak mostek, kierownica, sztyca oraz kompletne koła również pochodzą od Rondo, także duma rozpiera, że takie wspaniałe rzeczy tworzy się w Polsce. Ale jeśli chodzi o takie podstawowe cechy tego roweru, to byłoby już chyba na tyle. Dlatego ja pozwolę go sobie obrócić, bo więcej ciekawych rzeczy kryje się po jego drugiej stronie. Zaczniemy od najważniejszego dla mnie, czyli od pomiaru mocy. I jak widzicie, w tym roku wylądował u mnie InPeak, czyli również polski produkt. Do tej pory jeździłem na PowerTapie w Tylnej Piaście, nie miałem z tym żadnego problemu i właściwie jedynym powodem zmiany jest to, że chciałbym mieć również pomiar mocy w rowerze górskim i w ten sposób będzie to po prostu prostsze do zrealizowania. Więc jeżdżę, testuję, kręcę waty, jak na razie działa to spoko. Opony, tutaj fabrycznie były jakieś Continentale, ale ja sobie wsadziłem Wolfpacki. Bardzo fajne, jeździłem na nich już chwilkę w tamtym roku i są zrobione z naprawdę dobrze trzymającej mieszanki, dosyć miękkiej, także naprawdę dobrze kleją na zakrętach i na zjazdach. Idąc dalej, mamy również ciekawy patent z bidonami. Jak widzicie, ten rower nie posiada klasycznego koszyka, a mamy tutaj patent opracowany przez firmę Fidlock i działa to mniej więcej trochę tak jak pedały SPD, czyli bidon sam wraca na miejsce do zaczepu dzięki magnesowi, który jest tam ukryty, a żeby go wyjąć, musimy go po prostu przekręcić i dzięki temu nie ma po prostu opcji, żeby zgubić ten bidon w czasie jazdy, bo w żaden inny sposób nie da się go wyjąć, on się nie wysunie, on się nie wytrzęsie, trzeba go tylko i wyłącznie obrócić. Kiedy widziałem to jakieś pół roku temu, nie no więcej, z rok temu w internecie, myślałem, że to jest generalnie bzdura i byłem dosyć sceptyczny, ale potem pojechałem do Maćka do Warszawy i on to miał u siebie w rowerze. No i jak wziąłem to do ręki, to w sumie stwierdziłem, że to jednak jest fajne i postanowiłem, że sam też to przetestuję. Jak na razie jeździłem tym tylko na szosie, więc czekam też, aż będzie mi dane przetestować to w MTB. Będę się z tym oczywiście w tym roku ścigał, także no, jestem ciekawy, jak to będzie działało. Na szosie działa to świetnie, jest wygodne. Przyzwyczajenie się do tego zajęło mi może 2 treningi. Teraz w ogóle nawet o tym nie myślę, robię to po prostu bezwiednie. Także polecam. Jeśli już jesteśmy przy Fidlocku, to mam też taką sprytną torebeczkę. Również można wyjąć, a potem szybko wsadzić. I w zestawie są również uchwyty do kilku rowerów. Także po prostu można mieć jedną torebkę przy wszystkich swoich maszynach i tylko ją sobie przenosić. Ale powiem Wam szczerze, że to jest wygodne nawet po to, że kiedy już, nie daj Boże, złapiecie gumę albo musicie coś pomajstrować przy swoim rowerze, to nie trzeba wtedy gmerać przy siodełku, tylko można ją sobie spokojnie wyjąć, położyć obok, zrobić co trzeba, poszperać w niej, wyciągnąć, wsadzić i dopiero odłożyć na miejsce. Także po prostu ciekawy gadżet dla ludzi wygodnych. Jeśli akurat cenicie sobie wygodę lub jesteście leniwi jak ja, to również jest coś dla Was. Ale przejdźmy teraz do najciekawszego, bo to, co czyni ten rower naprawdę wyjątkowym, kryje się w przednim widelcu. Po pierwsze w oczy rzuca się ta aerodynamiczna osłona i kiedy pierwszy raz widziałem ten rower, zanim dostałem go do ręki na zdjęciach, to myślałem, że to jest jakiś taki przykręcony kawałek plastiku, ale nic z tych rzeczy, bo jest to integralna część widelca. Cały widelec, łącznie z tym elementem, to jest jeden lity kawałek karbonu, więc naprawdę fajnie to wygląda. Ale najważniejszą cechą tego roweru jest system Twin Tip,
który pozwala na zmianę wysokości przedniej osi, dzięki czemu możemy zmienić geometrię całej ramy. I można się zapytać, po co to w ogóle robić? Przecież wystarczy wyciągnąć podkładkę spod mostka i będzie to samo, ale właśnie nie będzie to samo, bo zmiana wysokości mostka nie spowoduje w żaden sposób zmiany geometrii samej ramy. A obniżając lub podwyższając przód, zmieniają nam się wszystkie parametry, wszystkie kąty, wszystkie długości, takie jak główka ramy, stack, reach, wznios supportu itd. Więc można powiedzieć de facto, że otrzymujemy inną ramę o innej geometrii. Różnica wysokości to jest tutaj 8 mm, co pozwala obniżyć lub podwyżyć kokpit o kolejny centymetr, także jest to dosyć odczuwalne. Ja przejechałem się chwilę na tym położeniu bardziej, nazwijmy to, turystycznym, po czym zmieniłem sobie do tej pozycji agresywnej i myślę, że tak to u mnie zostanie, bo nawet przy dłuższych dystansach nie mam żadnego problemu z jakimś dyskomfortem. Rower jest bardzo wygodny, można powiedzieć idealny dla mnie i myślę, że u mnie takie położenie już zostanie. Ale teraz w ramach ciekawostki przeniesiemy się na chwilę nad basen i pokażę Wam, jak wygląda zmiana tego, bo zajmuje to dosłownie parę minut, a z magią montażu jeszcze krócej. Więc po pierwsze oczywiście musimy ściągnąć przednie koło. Następnym krokiem jest odkręcenie dwóch śrubek na Torxa, po jednej z każdej strony widelca. I teraz się dzieją największe czary. Ten cały element można wyjąć, jak widzicie, i wystarczy go obrócić w drugą stronę, czyli tak. No i tak to wygląda z drugiej strony i teraz trzeba to wsadzić odwrotnie. No i teraz oczywiście skręcamy to z powrotem. I pierwszą rzecz mamy już zrobioną, ale zostało nam do wykonania jeszcze jedna czynność, ponieważ zmieniając wysokość mocowania osi, musimy też zmienić nieco mocowanie naszego hamulca. I w tym celu jest taki oto fabrycznie dostarczany przez producenta adapter, który w tym bardziej agresywnym położeniu nie jest nam potrzebny, a kiedy chcemy przejść do tego standardowego, komfortowego, musimy go z powrotem przykręcić. No i nie pozostało nic innego, jak z powrotem założyć koło. No i proszę bardzo. No i wracamy z powrotem do studia. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Ocencie sami ten rower. No ja chyba nie muszę mówić, że jestem z niego bardzo zadowolony. Powiem tylko jeszcze, że występuje on również w wersji kompletnie czarnej. Ten jest taki stalowo-niebieski, bardzo stonowany kolor, bardzo nie rzucający się w oczy. Wyjątkiem są jedynie oczywiście piasty, które są takie tęczowe. No mi się to strasznie podoba, muszę powiedzieć. No i właściwie to by było chyba tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce w jakimś kolejnym materiale. Cześć!